Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj posłuchasz rozmowy jednej z moich klientek, Marty, o tym, jak wyglądała jej przemiana, co się zmieniło w 3 miesiące i czego najbardziej się bała podczas całego tego procesu. Tak jakbyś mogła powiedzieć właśnie, kim jesteś, co robisz na co dzień, czym się zajmujesz i jak w ogóle kontekst ADHD ciebie dotyczy? Cześć, jestem Marta i zajmuję się przede wszystkim tworzeniem stron internetowych, więc taka praca typowo siedząca i dużo tej pracy i nieregularnej dość. Z ADHD spotkałam się przede wszystkim, temat był związany z moim synem, bo on ma ADHD i zaczęłam się przyglądać sama sobie i rozmawiałam też z moim lekarzem, który stwierdził, że moje różne problemy, które miałam wcześniej, mogą wynikać z ADHD, więc potraktowałam to jako mój problem. Może nawet niekoniecznie problem, tylko po prostu cechy, które mam i z którymi się mierzę. Jak w ogóle na mnie trafiłaś? Gdzie pierwszy raz gdzieś tam zobaczyłaś i jak to wyglądało? Zaczęło się od tego, że zobaczyłam Twoją reklamę w internecie. Wyświetliła się w dość takim odpowiednim momencie dla mnie. Obejrzałam Twój film i pomyślałam sobie, że to może właśnie dla mnie. Przemówiło do mnie przede wszystkim to, że Twoje komunikaty były skierowane do kobiet z ADHD, z takim zrozumieniem tego tematu. Okej, a co gdzieś tam później przekonało cię, żeby w ogóle i zapisać się i później wejść w tą współpracę już naszą? Przy naszej rozmowie przede wszystkim Twoja energia i to, jakim zrozumieniem opowiadałeś, że trudności, z jakimi się zmagam, są takim normalnym, zwykłym zachowaniem u kobiet ADHD, które nie pojawiają się u normalnych kobiet, tylko właśnie są typowe dla ADHD. Jakie miałaś w ogóle obawy przed rozpoczęciem współpracy? Jakie gdzieś tam te myśli się pojawiały, co miałaś w głowie? Ogólnie moje problemy wydawały mi się jakieś bardzo kosmiczne, trudne i nie wierzyłam w siebie, nie wierzyłam też w to, czy damy radę w ogóle coś tutaj ulepić. Bałam się, że też finansowo utopię kasę w coś, co mi nie pomoże i bałam się, że nie ogarnę sama siebie i że nie będzie efektu mimo Twojego wsparcia i Twojej pracy nade mną, bo mam zawsze takie wgrane w sobie przekonanie o sobie, że nie potrafię czegoś doprowadzić do końca, co pewnie też się wiąże z ADHD. Mhm. I czy w ogóle te obawy w jakimś stopniu się sprawdziły? Okazało się, że ten problem wcale nie jest taki trudny. Dalej mam problem z wagą i wiarą w sobie, ale to jest coś, nad czym pracuję. Między innymi dzięki pytaniom, które mi zadałeś w ciężkich chwilach. I jakie były te problemy, te wyzwania, które miałeś właśnie, z którymi przyszłaś w sumie? Przyszłam do ciebie z problemem ze schudnięciem, ale w trakcie pracy okazało się, że to efekt czegoś zupełnie innego, co wcześniej wydawało mi się zupełnie naturalne. Kiedy usłyszałam od ciebie, że prawie wszystko kategoryzuję w formie zadań do wykonania, takich do odfajkowania, poczułam z jednej strony ulgę, bo to zostało nazwane, a z drugiej strony taki mindfuck. Jak to w ogóle? Ja taki leń patentowany, przepracowuję się, nakładam na siebie zbyt dużo? I kiedy w tym wszystkim, w tej współpracy trzymiesięcznej zauważyłaś takie pierwsze zmiany, pierwsze efekty, pierwsze jakieś takie inne myślenie, które gdzieś tam się zaczynało pojawiać? Myślę, że w połowie naszej współpracy zaczęłam się wtedy przyglądać swoim reakcjom i rozpoznawać te sygnały, nazywać je. I co było dla ciebie w tym najbardziej takie przełomowe? Kiedy odkryliśmy, że mój problem z jedzeniem nie wynika z żadnych traum, nieprzepracowanych doświadczeń czy trudnych emocji, które należy tłumić. Dzięki rozmowom poczułam, że zdjęto ze mnie ciężar drążenia tych powodów i nakładania na siebie jeszcze więcej poczucia winy, że wciąż tego nie odnalazłam, nie odfajkowałam tego, znowu jako zadanie, jako przepracowane i że ta prawda okazała się banalna. Myślę, że wiele kobiet w ogóle próbuje rozdrapać swoje rany, szukając tam odpowiedzi na wszystko. A czasami to samo ciało wysyła sygnały, których po prostu nie umiemy zinterpretować. Co innego też patrzenie na siebie i poczucie winy, no bo w czasie tych naszych konsultacji wypłynęło też na wierzch coś, co trzeba będzie przepracować na terapii, co nie jest związane bezpośrednio z jedzeniem. I to też odkrycie, bo gdyby nie ta rozmowa, nie doszłabym do tego tak szybko. Mhm. I co dla ciebie gdzieś tam się zmieniło najbardziej w przeciągu tych 3 miesięcy? Co jest dla ciebie najbardziej takie właśnie wartościowe, znaczące w tych zmianach? Mhm. Przede wszystkim zaczęłam ze sobą rozmawiać i w trakcie pracy, na przykład, gdy czuję, że to moment takiego doładowania, czyli odpala mi się taki tryb zmęczenia i potrzeba cukru, to dokonuję świadomego wyboru. Czy zjem to coś, co mi tę energię da, czy zrobię sobie przerwę, która nie wniesie w moje życie 1000 nadprogramowych kalorii i częściej wybieram przerwę, a nawet ostatnio drzemkę. I Okej. Czy jeszcze chciałeś dodać?
Są jeszcze jakieś obszary do poprawy i wiem, że wymagają mojej uwagi, ale wiem, że nie wszystko można, a nawet nie można robić od razu, bo każda rewolucja jest jednak zrywem, a nie długofalowym procesem. A ja już takie zrywy przerabiałam. I jak teraz wygląda ta relacja z jedzeniem w porównaniu do tego przed rozpoczęciem współpracy? Teraz jak patrzę na batonika, który przypadkiem trafił na moje biurko, jak patent do urzędu, to zadaję sobie pytanie, czy ja go chcę zjeść, bo mi się nudzi, czy bo jestem zmęczona, bo go zwyczajnie, albo go zwyczajnie chcę i nie będę sobie odmawiać. Robię tą analizę i wtedy podejmuję decyzję. I co w całym tym procesie naszej pracy, tej 3-miesięcznej, co było dla Ciebie najbardziej wartościowe? Przede wszystkim zrozumienie, że wiele z moich zachowań są związane z cechami ADHD. Odpowiadałeś na moje kryzysy, prowadziłeś pytaniami i czasami mnie to wkurzało, bo zamiast takiego ojojania dostawałam pytania, które drążyły głębiej, głębiej i głębiej, ale przecież nasza współpraca nie miała być takim ojojaniem, tylko właśnie pracą. Aczkolwiek przekonałeś mnie też do takich autopoklepajek, sięgnięcia do przebudowywania swoich przekonań tak, by nie brzmiały tak agresywnie. Mhm. I co powiedziałbyś komuś, kto jeszcze się gdzieś tam waha, zastanawia przed, czy to nawet tą pierwszą konsultacją, czy w ogóle rozpoczęciem współpracy? Mhm. Powiedziałabym, Wojciech jest osobą, która nie będzie ci wciskać tabel kalorycznych, a nawet jadłospisu, bo zwykle problem nie jest w tym, czy wiesz, że nie wiem, banan ma mniej kalorii niż batonik, ty to wiesz. Ale jeśli nie wiesz, dlaczego ciągle wybierasz ten batonik, to warto nad tym się pochylić. Poza tym nie znalazłam wcześniej żadnego specjalisty, który by rozpracował temat ADHD i wpływu na wybory żywieniowe. Czułam się pod tym względem zaopiekowana i zwolniona z próby bycia normalną. Polecam wszystkim. Okej, super. A jeśli ty również chcesz przejść cały ten proces, tą zmianę funkcjonowania na co dzień, tej lekkości wokół jedzenia, braku napięcia i przede wszystkim kontroli nad tym wszystkim z uwzględnieniem twojego innego funkcjonowania mózgu, to koniecznie kliknij link poniżej w opisie tego filmu i zapisz się na darmową konsultację, gdzie sprawdzimy, jak cała ta sytuacja wygląda u ciebie, co możemy z tym zrobić i jak mogę ci pomóc. Do zobaczenia. Cześć.